jak się dzisiaj czujesz po zagraniu już pierwszego etapu przesłuchań? No jest stosunkowo wcześnie, 10:30 i zwykle o tej godzinie nie grywam na przykład wielkiej Etiudy Amo Chopina, bardziej w Filharmonii Narodowej, także ciekawa niedziela. No, ważne, że chyba nie dałem się sparaliżować jakoś, dobrze mi się muzykowało. No cały czas właściwie próba jakaś, jakiegoś zrozumienia, wyczucia akustyki, cały czas, co w momentach ciszy bywa pomocne, jak słyszę, że nie gram nic, a dźwięk idzie w dal i słyszę, no kurczę, no tak, bo to zupełnie nie słychać tego przy strunach, że ten pogłos jest wspaniały fortepian, świetna sala, no i było okej, no. Zdradzisz, jak wyglądały twoje przygotowania? Nic szczególnego. W pewnym momencie zacząłem uważać na to, żeby nie przetrenować ręki, tak jakoś. To trzeba mieć na uwadze. Problematyczny jest duża ilość programu, nieważne jak daleko zajdę w konkursie, ale już chyba też pewnie o tym mówiliśmy w lutym, no bo po prostu programu jest dużo. No trzeba znaleźć klucz może do jakiejś każdej kompozycji, więc może nad tym się skupiałem. Czasem za bardzo przyziemnie traktuję całą tą materię chopinowską i za bardzo się skupiam na tym, żeby to, co w walcu być powinno, tam być powinno i wtedy zapominam o czymś głębszym. I to też, no w ogóle proces przygotowania do takiego konkursu to jest poznawanie naprawdę siebie z bardzo wielu różnych stron i pogłębianie tego, ta praca to właśnie chyba po to się na ten konkurs przyjeżdża, właśnie dla tego przygotowania i dla tej przygody przed właściwie. Powiedziałeś o kluczu przy doborze programu. To jaki był ten twój klucz? Czy do każdej kompozycji można jakoś jakieś takie swoje, nie wiem, czy mniej czy bardziej abstrakcyjne skojarzenia mieć, jakiś ton emocjonalny, jakąś konkretną narrację. Każdy z tych utworów ma, prawda? Czasem bardzo różną, czasem, ale pewną nić przewodnią jakoś w takiej balladzie można wystosować, czym mniej lub bardziej wymyślną i to właśnie do tego trzeba docierać. A im później mi się wydaje, im późniejsze utwory, tym jest mniej jednoznacznie, no bo czy takie scherzo-dur jest wesołe, czy właściwie taka barcarola to rzeczywiście jest taka bezproblemowa i im dalej w las, tym jest właściwie mniej czarno-biale po prostu. Kto miał ostatnie słowo w kwestii doboru programu? Ty, czy może profesor? To nie była jakaś sprawa dyskusyjna ani problematyczna. Na przestrzeni wiele z tych utworów grywam już naprawdę sporo, znaczy kilka lat. No, wspólnie z profesorem ja zawsze w ogóle myślimy dosyć podobnie z profesorem Herbowskim. Także jakoś tak brałem zawsze pod rozwagę jego przemyślenia, zazwyczaj trafne. No i to nie była jakaś problematyczna kwestia, dobór programu. A czy stres towarzyszył ci? Dobrze. Mhm. Czy stres towarzyszył ci podczas dzisiejszych przesłuchań? Stres jest dobry. Towarzyszył mi. Czasem jak się stara za bardzo trochę ten stres przekuć w ekscytację, zwłaszcza jak się jest właśnie młodym i takim trochę pod wpływem adrenaliny, jak się chce przekuć ten stres w takie podekscytowanie, to bywa czasem pewne przesadzone gesty czy takie rzeczy, ale ten stres mi tak towarzyszył, ale gorszy stres jest, nie wiem, w ćwiczeniówce, jak coś, nie czujesz tego i wtedy jest stres, no halo, no ale za 2 tygodnie muszę wyjść, a jakoś nie słyszę tego, no i zazwyczaj trzeba i pójść wtedy odpocząć, ale to trzeba wiedzieć i ciężko sobie samemu to przetłumaczyć, że to nie chodzi o to, że za mało ćwiczysz, tylko że za dużo ćwiczysz. Wtedy jest stres.
Konkurs Chopinowski w Polskim Radiu.